Zydówka. Ktoś powie, no i co idzie kan Zydówce osprawiać. Płynie sobie Życka i tejla. Nic bardziej mylnego. O Zydówce idzie tejla ciekawych rzeczy opowiedzieć, że miał problem, żeby to tak poskrocać, żeby pasowało w 5 minut. Żeby chronić przed canstymi powodzioma tereny uprawne leżące między wsią a Łodru, podjęto w 1770 roku decyzja o budowie grobli. Ten wał przeciwpowodziowy miał chronić tereny od Małego Dobrznia oze do Stobrawy. Na starych mapach widzimy, że między rzekoma Małopanwiu i Stobrawo jeszcze dwie inne rzeki wpadają bezpośrednio do Łodry. Rzeka Błonica, na niektórych mapach pisano też jako Błotnica, wpływała do Łodry na wysokości Kątów. Rzeka Brynica na wysokości Popilowa. Żeby taką grobla mogła spełnić swoje zadanie, trzeba było przekierować wszystkie życki i krzypopy melioracyjne, które do tej pory wpływały bezpośrednio do Łodry. Ustalono, żeby wykopany kanał, który te wszystkie cieki wodne odprowadzi do rzeki Brynicy i dalej weźmie woda z Brynicy i Budkowiczanki, odprowadzając wszystko do rzeki Stobrawy. Kanał ten wykopano w latach 1773-76. Skąd o tym wiemy? Ksiądz Siłkowicki, który obejmował również Popielów i Chruścice, w Księdze Zmarłych na pierwszej stronie napisał tekst. Brzmi po polsku przede wszystkim, co było rzadkością wtedy. Święto Chrystusa Pana, w niebo wstąpienia Chrystusa Pana, jak gmyn Siołkowski zasył, rzeka ciepać. Ciepać to jest kopać, wiecie, ciepnąć to rzucić. Ciepać od Popiego Kąta aż do Greścinicy Krościckiej. Co stało się za księdza fararza Galusa Akiliana. On sobie pisze. I sołtysów takich, sołtysa takiego i takiego. I urzędowych, to ceławnicy byli. Wymienia ich nazwiska i że dokonano tego właśnie teraz 12 kwietnia 1776 i gmin musiał ją całą wyrobić za darmo, co jest dziwne, za darmo, czyli Gburzy a Zagrodnicy musieli to robić, ale potem, że kosztowało to gmin 400 twardymi nazwano talary. Otóż to był koszt gospodarstwa rolnego takiego. Nikt nie miał tej gotówki u siebie, a bankierami ówczesnymi byli Żydzi i prawdopodobnie zaciągnięto dług od Żydów i stąd nazwa Żydówka. I ten dług, tam gdzieś są gdzieś ktoś jakieś kwity znajdował, że potem 30-40 lat spłacano. Oczywiście Żydzi pożyczali z odsetkami. Na ogół wtedy były takie jedne na cały rok. 5 od 100 albo 4 od 100, czyli 4% lub 5%. Nie było takich, że 20, że ileś. To było tak zwyczajowe, jak pożyczał, to mu się pożyczył 100 zł, to za rok należało mu się 105. Uczciwie moim zdaniem, nie? I dlatego, ponieważ oni nie byli w stanie jakby zrzucić się, a potem myślałem, a na co pieniądze? Oczywiście trzeba było jakieś drewno na mosty, na ówczesnych geodetów, którzy musieli być super. Ja bym dziś nie umiał tak, teren mam taki, a oni tu idą to głębiej, to... Nie, oni idą, że jest równomierny spad i ta woda płynie do dziś. Ci geodeci sprowadzeni byli z Kostrzynia, a nawet z Holandii. Zydówka to nazwa dzisiejsza tego kanału. Przed wojną nazywano go Judenbach, a na samym początku po prostu rzeka. To o tyle dziwne, że dla nas ten kanał był nazywany rzeka, a Łodra nie była nazywana rzeka. Łodra to była Łodra, a ten kanał to był rzeka dla nas. Wykopano ziemia, transportowano formankoma ku Łodrze, gdzie z tej ziemi usypano piersą niską i chudą grobla. Pierwszy kanał miał kupa zakrętów. Po prostu uśporowali sobie kan z roboty i pieniędzy i połączyli krótkimi wykopoma już istniejące cieki wodne. A konkretnie połączono m.in. dawne koryto Błotnicy ze starymi odnogoma rozlewisk Łodry. Przez te zakręty jednak woda nie spływała i po czasie stwierdzono, że trzeba kanał wyprostować. Studiując stare mapy widzimy, że nasz kanał był prostowany półtora razy. Na mapie z 1836 roku nie widzimy już tych wielkich zawijasów na wysokości Krościc, ale widzimy jeszcze kan z małych zygzaków. Na mapie z 1893 roku widzimy już wyprostowaną Zydówkę. Na starych mapach geodezyjnych możemy jeszcze rozpoznać, gdzie szło te pierwsze starsze koryto. Jak ktoś kiedyś jechał na Reitenbach
i się zastanawiał, czemu za kościoły są dwa mocne 90-stopniowe zakręty, to tu na tej mapie widać, że droga ta szła tak, żeby ominąć pierwejsze koryto. Widać to też na zdjęciu lotniczym z 1935 roku. A tak to z góry wyglądał dzisiaj.